Dzisiaj porozmawiamy o tańcu z trochę innej perspektywy, a mianowicie o tańcu na koniu, czyli dyscyplinie ujeżdżenia. I chyba nie ma lepszej reprezentantki tej dyscypliny w naszym kraju niż Aleksandra Szulc, wielokrotna mistrzyni Polski, olimpijka. Cześć, Ola. Cześć. Słuchaj, może powiedz na początku naszym widzom i słuchaczom, co to w ogóle jest to ujeżdżenie, inaczej zwane dresażem. Więc ujeżdżenie jest to dyscyplina jeździecka, jedna z kilku, Mhm. która charakteryzuje się głównie takim porozumieniem z koniem na levelu max, czyli ocenia się tam głównie harmonię między jeźdźcem a koniem. I w zależności od już poziomu w tej dyscyplinie zaczynamy od takich najniższych klas, które opiewają o proste elementy. I o ta trudność tego czworoboku zmienia się poprzez levele zaawansowania i w ostatnim konkursie już tych elementów jest bardzo, bardzo dużo i sędziowie sprawdzają oczywiście jakość wykonania tych elementów, poprawność, ale też harmonię jeźdźca i konia. Jak wygląda ubiór jeźdźca w tej dyscyplinie? Ubiór musi być przede wszystkim bardzo elegancki, schludny i dopasowany do siebie, tak? Mamy, no już od paru lat jeździmy w kaskach na głowie, bo Mhm. niegdyś ja uważam akurat za coś, co było super piękne. Tak, ja też, to Jeździliśmy było wspaniałe. tak, ale niestety, niestety te przepisy bezpieczeństwa idą coraz bardziej do przodu i już seniorzy, czyli jeźdźcy powyżej 21 roku życia, od 3 czy 4 lat nie mogą jeździć w tych cylindrach, natomiast do tamtego czasu można było jeździć jeszcze w tym cylindrze. Teraz wszyscy muszą jeździć w kaskach, nieważne ile mają lat, ale te kaski, całe szczęście, są też bardzo ładne, można je sobie pięknie udekorować. Natomiast ten ubiór musi być przede wszystkim współgrający cały ze sobą, tak żeby no, na poziomie estetyki jakby nie drażnił niczego oka. Tak, a jak musi wyglądać koń? Koń musi być świetnie przygotowany, no i najlepiej, żeby był rzeczywiście piękny, tak? I raczej wybieramy do dresażu te konie, które rzeczywiście mają piękną głowę, piękną szyję, są poprawnie zbudowane, tak? Czyli mają długie nogi, poprawnie do siebie przód i tył równie długie, bo czasami bywa tak, że zadnie nogi są bardzo długie, a przednie bardzo krótkie i taki koń, no nie mówię, że się zupełnie nie nadaje, ale jest mu na pewno dużo ciężej. No i przede wszystkim muszą się pięknie, pięknie ruszać. No, czyli ten koń musi mieć takie warunki po prostu do tej dyscypliny, bo inne warunki prezentuje koń do skoków, inne do wyścigów, a inne do ujeżdżenia. Dokładnie tak. Dokładnie tak. On musi mieć tą prezencję. Dobrze jest, jak ma taką lekkość ruchu, że myślę, że nawet osoba, która zupełnie nie ma pojęcia o tej dyscyplinie, zauważyłaby to, że ten koń rusza się w sposób inny i po prostu taki wyjątkowy. I to jest najbardziej są takie cechy, które chcemy widzieć u tych koni. Oczywiście bardzo ważne jest to, żeby one chciały pracować, ale jeżeli są dobrze zbudowane, to jest im dużo prościej w tej pracy i chętniej pracują, bo na tym też nam zależy, żeby ten koń miał satysfakcję z tego i chciał równie z nami wyglądać dobrze i pracować. Tak jak powiedziałam na początku, ujeżdżenie to jest taki taniec na koniu, czyli na tym czworoboku prezentujemy właśnie ten ruch trochę inny niż widzimy w innych dyscyplinach. Czyli mamy na przykład ten kłus wyciągnięty, galop, piruety są nawet, piaf, pasaż. Na co patrzą sędziowie? Jakimi kryteriami się kierują w ocenie tych elementów? Bo dla przeciętnego widza myślę, że to wszystko wygląda tak samo, prawda? Tak, myślę, że dla przeciętnego widza podejrzewam, że podobnie to wszystko wygląda. Chociaż Tak. wiadomo, jeżeli on jest rzeczywiście spektakularnie piękny i naprawdę wyjątkowo się rusza, to Mhm. zauważy to osoba, która pierwszy raz przyjdzie na zawody jeżdżeniowe. Natomiast sędziowie oceniają głównie harmonię między jeźdźcem a koniem, przepuszczalność, to znaczy lekkość tych pomocy, tego jak ten koń to wykonuje,
wedle woli jeźdźca, natomiast wrażenie powinno być takie, że te pomoce jeźdźca są niewidoczne, tak? I to jest Mhm. nasza, do której wszyscy dążymy, do tego, żeby to dla ludzkiego oka nie było zauważalne, to połączenie między jeźdźcem a koniem. I często to się udaje, tak? Nie jest to proste, natomiast Mhm. do tego powinniśmy dążyć. A oprócz tego oczywiście oceniają poprawność wykonania tych figur, bo czym wyższy level tego dresażu, tym jest tych figur rzeczywiście dużo. Czy tak w Grand Prix, czyli w tym ostatnim poziomie, w którym możemy jeździć ujeżdżenie, naprawdę ruchów jest bodajże 38, czy w okolicach 40 i one są wszystkie oceniane, tak? Czyli w zasadzie wrażenie musi być takie, że ty sobie tylko siedzisz na tym koniu, a on pod tobą tańczy po prostu, tak? Jakie to są pomoce, które musisz dawać koniowi, żeby on wykonał te elementy? No bo te elementy nie są wcale proste. Przede wszystkim dosiad, tak? Czyli to, jak oddziałujemy naszym ciałem na ciało konia. Nasze biodra, miednica, nogi oczywiście całe oddziałują na konia, nie tylko pięta z ostrogą, bo oczywiście możemy mieć pomoce jeździeckie, czyli jakąś tam delikatną ostrogę. No bata już się nie używa raczej wyższych, znaczy nie można nawet używać wyższych pomocy, Mhm. ale przede wszystkim możemy używać dosiadu naszego ciała, balansu ciałem, możemy używać ręki, no bo w rękach, w dłoniach trzymamy wodzę i ten impuls przekazywany przez ludzkie ciało przez rękę, od dosiadu przez rękę do końskiego pyska powinien być jak najbardziej niewidoczny, jak najbardziej delikatny i wrażliwy. No i konie na to reagują, tak? Tylko to wymaga lata szkolenia i lata takiego zrozumienia tego końskiego umysłu i ich sposobu zachowania, tego, co one rozumieją, jak sprawić, żeby chciały nas rozumieć. Mhm. A czy uważasz, że ujeżdżenie, mimo iż obiektywnie jest to taka powiedzmy najbezpieczniejsza z dyscyplin jeździeckich, jest tak naprawdę najtrudniejsze? Bo no tutaj wjeżdżamy na ten czworobok. To są takie małe, białe płotki, więc one w zasadzie tak umownie tego konia bardziej ograniczają. Jak się koń spłoszy, no to bez problemu przez nie wyskoczy, prawda? Czy nawet przebiegnie. No tutaj nie skaczemy przez jakieś super wysokie przeszkody, nie ma jakiejś dużej prędkości, prawda? No są to właśnie precyzyjne, ujeżdżeniowe elementy. I czy uważasz, że właśnie, no mimo tego, że jest to dość bezpieczna dyscyplina, to jednocześnie jest najtrudniejsza ze wszystkich? No tak, moje zdanie oczywiście będzie subiektywne, No bo wiadomo. Wilo zajmuje od 20 paru lat, ale wydaje mi się, że tak, że zdecydowanie wymaga bardzo dużego zaangażowania od człowieka, takiego też umysłowego. Mhm. Bo mm, nie chcę powiedzieć, że na parkour wjeżdżasz, przeskakujesz przeszkody i zjeżdżasz, tak? Natomiast na pewno tej filozofii jakiejś tam rozbudowanej jest mniej. Natomiast jeżeli chodzi o ujeżdżenie, to zdecydowanie każdy ruch musi być do perfekcji dopracowany i to nie chodzi tylko o te elementy, które pokazujemy na czworoboku, ale też o tą nić porozumienia między nami. A ciężko jest pracować z partnerem, który komunikuje się niewerbalnie, tak? Więc rzeczywiście wymaga to od nas dużej cierpliwości przede wszystkim, tak? Tutaj na nerwy jakby nie ma miejsca, bo to zwierzę często nas nie rozumie, Mhm. one też bardzo odczuwają emocje człowieka. Nawet nie wiem, czy to jest dobre porównanie, bo nie chcę powiedzieć, że porównuję dzieci do koni, ale, Mhm. ale jakby ich jakby sposób odczuwania emocji taki jakoś wewnętrznie przez skórę jest bardzo podobny. Właśnie mam syna, który zaraz będzie miał To właśnie trzylatka chciałam i się ciebie zapytać, czy ta praca z końmi ci trochę pomogła zrozumieć twoje dziecko jako matce? wiesz właśnie pod jakim względem zauważam to podobieństwo między nimi, że wiesz, no dziecku też nie chcesz mówić, że coś się dzieje albo coś jest źle, tak? Mhm. Ale będziesz poddenerwowany i to dziecko jakby przez skórę, pomimo tego, że jesteś dla niego miły i tak dalej, czuje to poddenerwowanie tego Mhm. rodzica.
Więc podejrzewam, że są to jakieś części hormony i tak dalej, ale jakieś takie jednak nasz naturalny instynkt, tak? Mhm. Którego się wyzwolimy, kiedy dorastamy, tak? Bo już sami analizujemy i tak dalej sytuację, ale podświadomie to dziecko czuje, że coś jest nie tak. I u koni jest bardzo podobnie, tak? Ty możesz jakby, wiesz, udawać, że jest wszystko w porządku, ale ten koń to czuje, więc rzeczywiście Mhm. musimy mieć te nerwy na wodzy i bardzo, bardzo się skupiać na tym, co robimy, tak? Żeby ta nić porozumienia między nami była dobra. Poza tym, wiesz, ile koni, tyle charakterów. No Czyli nie ma, właśnie. to nie, no nie, albo motor, że no nie ma charakteru żadnego. Wsiadasz, może mieć więcej koni pod maską i jedziesz i tyle. Dobra, szybciej, wolniej skręcać albo hamować, ale jakby zaraz to ogarniesz i jedziesz. Natomiast wiesz, ile koni, naprawdę tyle sposobów tak naprawdę dotarcia do tych zwierząt, więc no, ogólnie jest to niesamowite. I ja pomijając sam sport, bo wiadomo, jestem zawodnikiem, sportowcem, lubię startować, rywalizować, to po prostu kocham tę dyscyplinę przede wszystkim za to, że to wiesz, jest never ending story. Mhm. Możesz być, po pierwsze jesteś tak samo dobry, jakiego masz dobrego konia, bo jak stracisz Mhm. tego dobrego konia, to już nie będziesz najlepszy, no nie? Ale masz szansę za parę lat, 10, 15, kiedy już lekkoatleci nie mogą już tego robić, bo mają 40 parę lat i nie są tak dobrzy jak dwudziestolatkowie, my możemy Mhm. być nadal dobrzy. Ale to dzięki temu, że te konie nam właśnie stwarzają te możliwości rozwoju. No i tutaj doświadczenie jest bardzo, bardzo ważne w tym w sporcie, co odróżnia go od innych sportów. Bo oczywiście doświadczony piłkarz też super, ale już nie ma takiej wydolności jak dwudziestolatek czy piętnastolatek. U No nas ta wiadomo. wydolność jest wystarczająco dobra, że nawet w wieku 60 lat jesteś w stanie dalej dobrze jeździć, wygrywać. No Także właśnie, no, ile lat ma najstarszy ujeżdżeniowiec? Pamiętasz? Polski, już nie wymieniając imienia i nazwiska, bo raczej biorę to jako przykład, że super, No bo tak. tak w świetnej formie i jakby dalej startuje w wielkich zawodach. Wydaje mi się, że ma 61 lat w tym roku. Mhm. Natomiast ogólnie chyba najstarszy jeżdżeniowiec miał 75 startujący na igrzyskach, No tak? właśnie, no to jest wielkie osiągnięcie, prawda? Tak, tak. Tak, ale wydaje mi się, wiesz, że jakby to poza dyscypliną samego sportu, to jest to trochę sztuka, to Mhm. nasze. Tak, właśnie ja tutaj widzę bardziej taki, znaczy no myślę, że obiektywnie jest ten element artystyczny w ujeżdżeniu, prawda? Bo tak jak powiedziałaś, no w tych skokach może trochę mniej się liczy, jak tą przeszkodę przeskoczymy. No tutaj jednak ten element artystyczny jest bardzo ważny, bo też pojawia się muzyka, prawda? Tak, i muzyka, ale też takie, wiesz, dopracowanie tych naszych pomocy, ruchów na tym koniu, Mhm. ludzkiego ciała, które oddziałuje na konia, też jest bardzo ważne. To nie jest obojętne, co ty tam robisz na plecach tego zwierzaka. No tak, bo to Więc jest też oceniane przez sędziów, prawda? Jak ty siedzisz na tym koniu, jak wyglądasz. tak, No nie możesz sobie, wiesz, gdzieś tam tymi rękami zamachać, no ale bo w skokach czasem widzę, wiesz, takie dokładnie. klimaty. Ale też, wiesz, realnie oddziałuje na tego zwierzaka, nie? On nie będzie Mhm. w stanie dobrze od człowiekiem, który mu skacze na plecach, tak w skrócie. No na przykład, albo wiesz, gdzieś tutaj ma zaciśnięte te ręce, prawda, bo też się stresuje na przykład, czy w ogóle całe ciało takie jest sztywne, zaciśnięte. I to widać, prawda? To też widać, jak na zawodach, że to gorzej wygląda przejazd, no ale też koń to czuje, prawda? Dobra, to może powiedzmy trochę o tej muzyce, jak to wygląda, bo ona nie zawsze się pojawia, prawda? Nie na każdym etapie zawodów. Tak, nie, to znaczy całe szczęście już nam po trochę organizatorzy dobierają nawet trochę muzykę pod przejazdy te obowiązkowe, zwykłe, więc jest fajnie, bo coś tam puszczają w tle, aczkolwiek ja jak startuję, to nigdy nie słyszę tej muzyki, bo jestem skoncentrowana na czymś innym. Aha. Natomiast tak, mamy te programy dowolne i wtedy układamy sobie ten program wcześniej, Mhm. mamy go. I ten, kto jest zdolniejszy, być może robi to sam. Ja do tych zdolnych nie należę, więc zdaję się na profesjonalistów i wysyłam akurat ja swoje filmy do Marcina Kurala, który w Polsce się zajmuje chyba jako jedyny, albo przynajmniej jako jedyny No na chyba takim tak.
Na takim profesjonalnym poziomie. Mhm. To fantastycznie i zdecydowanie ma oko, ucho, fantazję, jeżeli o to chodzi i jakby te muzyki, mimo tego, że robi ich bardzo dużo, one zawsze są nietuzinkowe i super te freestyle wyglądają. I ja się zdaję całkowicie na niego, dlatego że ja zawsze miałam, wiecie, taką obsesję na punkcie takiej mega muzyki klasycznej i zawsze Mhm. sobie robiłam ten deseń. Natomiast mój trener kiedyś powiedział mi, że jeździsz jak stara baba, powinnaś mieć muzykę pop. I ja sobie myślę, Boże, muzykę pop do jeżdżenia, serio? No ale powiem szczerze, że wtedy posłuchałam tego mojego trenera, który Mhm. jest Belgiem mieszkającym w Niemczech już bardzo, bardzo długo. I mówię, no dobra, no przyszła doświadczenie, no nie można być taką zakałą i słuchać tylko siebie, trzeba posłuchać też trenera, no więc zrobiłam sobie tą muzykę pop i muszę powiedzieć, że na tamten czas to była muzyka, którą miałam najlepiej ever ocenianą, bo rzeczywiście współgrała i do relatywnie młodej dziewczyny i jakby do tego konia, tak, bo tam w piafie, w pasażu to są bardzo rytmiczne ruchy, więc można dodać trochę bitu, czy tam Mhm. podciągnąć młodzieżową muzykę i naprawdę wyglądało to fajnie. A czy zauważyłeś, że na przykład ten koń też czuje tą muzykę i jego ruch jednak nawet bez jakby twojego udziału trochę się dostosowuje właśnie do tego bitu? No wiesz co, myślę, że chyba tak. Ogólnie większość tych koni, raczej które idą już wyższy level, one są sportowcami, one wchodzą na czworobok, one naprawdę chcą to zrobić. Mhm. I chcą się pokazać i popisać i myślę, że do muzyki jest im zdecydowanie fajniej, ale Mhm. my świadomie też masz tak, jak wiesz, wchodzisz na parkiet i tańczysz, no to też jakoś się super nie zastanawiasz, tylko po prostu Tak lecisz, nie? naturalnie, tak? Tutaj chyba jest podobnie, wiesz, że jak masz muzykę, ja na przykład nie mogę mieć muzyki, która przyspiesza, bo ja wtedy też No przyspieszam, tak. więc jakby, ale no lecisz raczej tak, z flow. Mhm. A miałaś takiego konia, który w ogóle nie był muzykalny na przykład i ciężko wam było się zgrać do tej muzyki we freestylu? Wiesz co, nie wiem, jakoś tak, wiesz, te freestyle już jeździmy na wyższym, powiedzmy, poziomie, więc raczej, jeżeli mi jakiś koń nie odpowiadał, bo w ogóle nie był sportowcem, wiesz, ja zawsze sobie szukam Mhm. takich koni, które wchodzą na czworobok i chcą błyszczeć. I naprawdę Mhm. jest dużo koni, które wchodzą na czworobok i one autentycznie to lubią. I chcą zabłysnąć, chcą się pokazać i wtedy z takim koniem siedzi świetnie freestyle. Ale wydaje mi się, że musisz coś tam słyszeć, bo czasami mam uczniów, którzy jadą freestyla i sobie myślę, czy słyszą tą muzykę, czy nie. A no właśnie, bo to jest jeszcze kwestia zawodnika, tak? Czy miałaś takich może podopiecznych, którzy tam nie za bardzo to... Aha. Niedobrze. Myślę sobie tak, no ale jakby wiesz, wszystkiego się da nauczyć. Ostatecznie zawsze możesz mówić, słuchaj po prostu, jak masz wstęp i tam się skończyła muzyka, to wstępujesz, idziesz dalej, bo było Mhm. napisane gdzieś, ale są tacy czasami, co nie słyszą. No ale słuchaj, no tańczyć też lubią ludzie, co w sumie nie są talentowani, prawda? A i mogą. No tak, dokładnie. Mhm. Gdzieś tam można się chyba wyuczyć tego słyszenia muzyki. Aczkolwiek myślę, że jak już jeździsz na bardzo wysokim poziomie, na Mhm. przykład olimpijskim, to tam, którego freestyla byś nie obejrzała, to widzisz, że ci ludzie to czują, tak? Bo no Tak, musisz mieć rytmu, tak, jeżdżąc tak. konia, tak? Bo okej, na niższych klasach tam poczucie rytmu może nie jest aż tak ważne i często zaawansowanie tych ludzi, nawet takie mentalne, w ogóle nie opiewa jeszcze o rytm, czy w ogóle o to, żeby jakoś wpływać na ten ruch tego konia, a czym dalej w las, no tym to zaawansowanie jakby w temacie, zaangażowanie i takie świadomość powiedzmy jest większa, więc wydaje mi się, że ci ludzie, którzy już wierzą tak bardzo, bardzo wysoko, oni wszyscy mają to poczucie rytmu i dlatego te Mhm. freestyle też wyglądają super gładko, że to nie jest tylko to, że słyszysz jakąś tam muzykę, ale masz to poczucie po prostu tego rytmu i końskiego, i muzyki, i jakby wszystkiego, że umiesz tak się fajnie dopasować w to flow. Tak, no Zajebie. bo to też właśnie no, już na tym poziomie olimpijskim to w ogóle, tak, ale no to właśnie ta muzyka jest oceniana, prawda, we freestylu. Czy ona pasuje do twojej choreografii, do twojego przejazdu, no bo to też nie mogą być jakieś takie ruchy totalnie od czapy, które nie zgrywają się z tą muzyką, prawda? Nie. Na poziomie tworzenia tych freestyli jest tak w ogóle, w Grand Prix teraz prowadzili tak, że
ogólnie kiedyś tą mapę sobie tworzyliśmy sami i nikomu jej nie pokazywaliśmy. W sensie miał to powiedzmy tylko tak, jak ja wysyłam do Marcina, no to on wie, co ja jadę i do tego mi dobiera muzykę. Mhm. No i oczywiście trudniej jest, kiedy masz absolutnie do każdego ruchu inną muzykę. Mhm. Oczywiście komponowaną tak, żeby to nie było od czapy właśnie, tylko pasowało, ale absolutnie każdy ruch masz inną muzykę. Natomiast no, jest ryzyko, że coś ci Mhm. nie wjeżdżasz, nie wiem, wiesz, taka prozaiczna sprawa, koń się spłoszy i wiesz, No miałeś na wjechać przykład. temu, ale niestety twój koń akurat w tym A momencie zjechał muzyka już dużo, poleciała, prawda? jedzie, nie? I wtedy problemik. Musisz bardzo szybko myśleć, jak to zrobić, żeby się wbić tam, nie? I to jest naprawdę trudne, ale jak to ci wyjdzie, no to sędziowie też to doceniają, tak? Bo naprawdę już z żywym organizmem drugim, którym no nie pogadasz z nim, ej stary, jedziemy, bo się czas kończy, tylko no, musisz inaczej się z nim komunikować. Nie jest prosto wcale wbić się idealnie w muzykę, bo wiadomo, jak Mhm. powiedz ta muzyka jest podobna i tam 5 metrów w tą czy w tamtą nie ma znaczenia, no to jakoś tam sobie poradzisz. Natomiast jak jest tak super podrasowane na ta muzyka z tymi elementami, gdzie nie masz marginesu metra, Mhm. to jest riski, ale jest to absolutnie doceniane, tak, przez sędziów. No ale chciałam powiedzieć, że w Grand Prix teraz jest coś takiego zrobione, czyli w tym najwyższym etapie Mhm. ujeżdżenia, że tą mapę musimy przedstawić sędziom. Nie na wszystkich zawodach, ale na A, tych okej. bardzo. Czyli jeśli dobrze rozumiem, nie można już tam naściemniać za bardzo na tym. Właśnie można było tam, wiesz, coś jak ci nie pykło, no to gdzieś tam sobie coś Zmienić innego. jakiś element, tak, pominąć coś tam. Masz jedną linię, tak zwaną Joker Line, i tam sobie możesz stworzyć co chcesz, ale to jest powiedzmy 60 metrów. Mhm. Natomiast resztę jedziesz absolutnie tak, jak napisałaś, bo chodzi o to, że po pierwsze to już trochę ocenia komputer, ponieważ Aha, ten floor plan, oni to wcześniej, to robisz dużo wcześniej. Komputer ci mówi, że jeśli zrobisz te elementy tam powyżej jakiejś oceny, to masz na przykład 100%. Dajmy na to, aha, tak? okej. 50 za ten kir. I później, kiedy robisz błąd, to ci odejmuje od tego wyniku, który już komputer naliczył. I jest to w sumie dość sprawiedliwe, ponieważ w tych freestylach jest wszystko super, ale bywało, że no jak to wiesz, subiektywnie to oceniasz, tak? No bo jak inaczej. No Więc wiesz, jak właśnie. się mu podobało, no to miałaś dużo. Jak temu się nie podobało, no to za tą artystyczną część tam były naprawdę różnice po 15%, to jest bardzo dużo. Więc Mhm. mogłaś medal na przykład, nie? Przez to. Mhm. To było takie No właśnie, trochę. powiedz może, jak ty sobie radzisz tak na tym poziomie, powiedzmy, mentalnym, właśnie z tym faktem, że ujeżdżenie to jest dyscyplina artystyczna, tak jak jazda figurowa na lodzie, więc możesz być świetna technicznie, mieć super konia, ale no nie spodobasz się jakiemuś sędziowi. Sędziemu, Wiesz, przepraszam. chyba się przyzwyczaiłam do tego i jakby robię to dlatego, że chcę to robić, lubię to i Mhm. dla mnie, mówię ci, że dla mnie to jest sposób na życie, po prostu udoskonalanie siebie, tych koni uczynię kolejnego i kolejnego i kolejnego, to po prostu sprawia mi Mhm. satysfakcję. A czy tam dadzą mi mniej czy więcej, no to jakby Nie masz nie wpływu wiem, za wydaje bardzo już. mi się, że już jakby, nie chcę mówić brzydko, na to jest na tyle wysoki, że jakby ja to robię dla siebie. Ja chcę być usatysfakcjonowana tym, co zrobiłam. Mhm. I za się to spotyka z uznaniem sędziów, mniejszym lub większym, tak? No bo też, wiesz, nie można, to nie, oczywiście nie mam na myśli tego, że sędziowie to debile, tak? Bo to są tylko ludzie. I tak jak mówię, jednemu się podoba to, a drugiemu to. Jest Mhm. to trudne do oceny, bo powiedzmy, jak to są obligatoryjne testy, to te oceny aż tyle się nie różnią, bo to jest tylko wykonanie techniczne. Natomiast we freestylu, no, może być różnie i rzeczywiście te oceny z freestyla, one mogą się różnić bardzo i wtedy Mhm. możecie ktoś w krzaki właśnie taką oceną, no i ale trudno, no tak jest. Chociaż tak jak powrócę do tego, co mówiłam, teraz właśnie w dużej rundzie zrobili właśnie tak, żeby nie było czegoś takiego, że nagle masz notę z czapy typu na przykład 75, Mhm. 75, 62
i 75-75, co w No sumie ci właśnie. da 9 czy 70, a te 0,5% zabrał ci właśnie medal, w ogóle podium, na przykład, bo to się zdarzało, tak? Mhm. Więc teraz tego się nie da, bo to już tam artystyczną w zasadzie ocenia komputer. Aha. No to Sędzia, może bardziej obiektywnie. tak, jest to bardziej obiektywne, żeby jakby ochronić i wszystkich, i sędziów, i zawodników, aczkolwiek już no, w wielu zawodach jest dzisiaj też klasycznie, że sędziowie to oceniają w 100%, oni też się edukują i tak dalej, więc też są coraz lepsi. Natomiast no, jest to dyscyplina, gdzie ocenia cię człowiek i Mhm. oni nie są osobami, więc nawet jak bardzo, bardzo chcą ci dobrze ocenić, ale uznają, że nie wiem, no, z jakiegoś powodu, nie wiem, coś im się tam nie podoba, no to się nie podoba. No i trzeba chyba jeżdżąc tą dyscyplinę przede wszystkim mieć gdzieś to z tyłu głowy, że to lubisz robić i chcesz to robić pomimo tego, że ktoś cię ocenia. O, może tak. Mhm. No i to jest jakby jeszcze jeden element, który sprawia, że ujeżdżenie jest trudniejsze, prawda? No bo w skoku masz jakby jasną sytuację, skoczył, nie skoczył, zrzucił, nie zrzucił. No masz też, wiesz, czytnik czasu, więc fotokomórka ci No, mierzy czas, no dokładnie, tak. To jest bardziej takie, no jasne. i powie ci, o, nie, nie, pan przegrał. Nie, bo to jest właśnie jasne. A tu jest na pewno nie jest to sport dla każdego, to powiem ci tak. Jeżeli ktoś bardzo lubi wygrywać, no to może się będzie denerwował, tak? Że tylko Mhm. wygrana. Dla mnie nie tylko to się liczy, bo to jest fajne, gdzieś tam wygrasz, czy tam jesteś drugi, czy trzeci, okej. Ale ja też miałam takie starty, że wygrałam, byłam niezadowolona, bo Mhm. uważałam, że jechałam dobrze. Okej, może lepiej czy gorzej niż inni, ale ja tego nie porównuję. W ogóle nie mam czegoś takiego w głowie, że muszę się porównać z tamtym czy z tym, tak? Tylko ja raczej patrzę na jakąś taką głębię tej dyscypliny, że jest po prostu fantastyczna, możesz być coraz lepszy i coraz lepszy i coraz lepszy i właściwie nie jesteśmy zablokowani ani wiekiem, ani tym, Mhm. że się coś skończy, bo z nowym koniem zaczyna się od początku i to jest super, tak? I może jest ta dyscyplina skomplikowana i dziwna i jesteśmy uzależnieni od subiektywnej oceny, ale ma też swoje pozytywy. No jest na pewno bardzo piękna przede wszystkim. To myślę, że każdy, kto nawet nie widział tego ujeżdżenia, no to mam nadzieję, że po tej rozmowie sobie gdzieś tam wygoogla, czy ciebie, Tak. czy kogoś innego i po prostu sobie zobaczy, jak to wygląda. A powiedz, czy miałaś taki przypadek, że na przykład miałaś super konia ze świetnymi warunkami, ale po prostu między wami coś tam nie zagrało i no i musieliście się rozstać niestety. Wiesz co? Na pewno miałam konie, które mi nie pasowały, jakby, no bo wiesz, takie warunki mamy, jakie mamy, no jeździć na tym, co masz, nie? To ja może teraz powoli jestem na etapie, w którym mogę sobie wybrzydzać. Natomiast no już niedawno nie byłam na takim etapie, że mogę jakoś tam bardzo wybrzydzać, więc no, Mhm. jeździłam tam. Więc nawet nie idąc daleko, mój koń, którym jechałam Igrzyska Olimpijskie, to w ogóle było zabawne, bo to jest koń, którym jakby kochałam go bardzo i jakby był super, miał fajny charakter, taki wiesz, przyjacielski, kontaktowy, no ale totalnie mi nie leżał, był jakby za trudny, za ciężki dla mnie na pewno do jazdy. Aha. No ale wiesz, zawiózł mnie na Igrzyska Olimpijskie, no to co masz powiedzieć, nie pasował Mhm. ci? No pasował mi, no ale co? Jakby takiego miałam, to na takim jeździłam, wiesz. Mhm. No, konie nie są tanie też. To może wiesz, niektórzy sobie nie zdają sprawy, tak, którzy nie siedzą w tym środowisku. Nie są tanie. No, to tak powiedz z rzędu, może kwotę niekoniecznie konkretną, tylko tak rzędu, jakie to są pieniądze. Taki koń Myślę, że sportowy. żeby, nie wiem, wiesz, tak jak na przykład kupują Niemcy konie, żeby nie czekać tych 7 lat, zanim go wyszkolisz, tylko kupują konie powiedzmy między 7-8 lat, czyli już praktycznie dochodzące do dużej rundy, czyli do tego Grand Prix, w których są rozgrywane Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata dla seniorów, czyli dla jeźdźców powyżej 21, no to jest cena, tak, że w ogóle pojechać na te zawody, to jest taka, myślę, między 300-500 tysięcy euro, a Mhm. w No, ogóle sporo. medal, to myślę, że lecisz powyżej paru milionów euro, tak? No, No to więc już nie jest miliony. dla każdego, no albo robisz tak jak ja, czyli kupujesz sobie dwulatka, czekasz, mój koń miał 13 lat, tak poszedł na igrzyska, czyli 11 lat trenujesz, tak? No Mhm. dobra, ja, 2 lata ja go kupiłam,
3 lata miał, jak zaczęłam go zajeżdżać. Czyli powiedzmy 10 lat go trenowałam, zanim pojechałam na igrzyska, tak? No i możesz wybrać tą drogę, albo jak masz trochę pieniędzy, no to możesz wybrać tą szybszą, no. No tak. A pamiętasz swojego pierwszego konia takiego ujeżdżeniowego, nie jakiegoś tam rekreacyjnego, tylko właśnie już takiego pod kątem sportu? Tak, to był mój kochany Asterix. Niestety umarł już 3 lata temu, miał 31 lat. Mhm. Wtedy postanowił opuścić nas. Słuchaj, to był mój pierwszy koń jakby do większego ujeżdżenia. Był kupiony ze skoków za 30 000 złotych. Chodził 150 w skokach, ale coś tam się wydarzyło i nie chciał skakać już. No i ja uznałam, że jest fantastycznym koniem do ujeżdżenia. Na początku mi turbo nie szło tak naprawdę bardzo źle. No i po paru latach jazdy miałam na nim 4 medale Mistrzostw Polski, w tym 3 złote w kategorii młodych jeźdźców. No i on mi dał na pewno takiego kopa motywacyjnego, że się da, jak ciężko będziesz pracować. Oczywiście Mhm. musisz mieć trochę in the end of the day, tak? Ale jak będziesz ciężko pracować, to nawet z konia, którego każdy mówi, o nie da się, nic się nie da, nie rusza się, nie to, nie tamto, to da się tak pojechać, że coś tam ci się uda z tego osiągnąć, tak? Jakiś walor typu medal, czy wiesz, tytuł mistrza No, medal Polski. Mistrzostw Polski to jest duży walor, myślę. Tak, tak, ale okej, to wiesz, oczywiście było 20 lat temu, więc to pewnie dzisiaj takim koniem byłoby ciężko coś zdobyć, Mhm. bo jednak konie się z roku na rok tak naprawdę zmienia i jeżeli mówimy o dekadzie, czy nawet o ostatnich, nie wiem, 5 czy 10 Mhm. latach, to jest zmiana w jakości koni jest tak ogromna, że to w ogóle nawet bym się śmiała patrząc na wideo z 30 lat temu, jak ludzie jeździli i robili super wyniki, a dzisiaj ten koń w ogóle by nie dał rady, tak? Więc to się wszystko zmienia. Natomiast myślę, że to też nie jest tak, że wiesz, jak masz pieniądze, to jeździ dresarz, jak nie masz, to nie masz co szukać, bo da się, ale trzeba się na pewno nastawić na ciężką pracę. I Mhm. No długą tak. pracę, długą, żmudną pracę, ciężką, która się prawdopodobnie opłaci. Okej, a jakie znaczenie ma trener na poziomie takiego wysokiego sportu? No bo to nie możesz być taka przypadkowa osoba, która sobie tam stwierdziła, że pouczy innych, tak? Tylko. Myślę, wiesz co, że ma znaczenie ten trener, tak? No okej, jak ja byłam młoda, w sensie w wieku tam juniorskim czy młodego jeźdźca, to tego trenera nie miałam, jeździłam sama. Później chwilkę miałam trenera, ale nie dogadywałyśmy się. I później jeździłam sama właściwie do seniora. Aha. E, Ale to też były inne czasy, tak jak mówię. Teraz raczej od Mhm. razu jeździ. Poza tym jest tych ludzi wydedukowanych już dużo więcej w Polsce. Natomiast no, jest to ważne, tak? No, Polacy, no nie, my nie jesteśmy na dzisiaj potęgą jeżdżeniową i to trzeba sobie Mhm. zdawać z tego. Tak, my na razie raczkujemy, staramy się gdzieś tam dogonić świat. I jakby przede wszystkim nie należy się tego bać, że wiesz, bo często są takie opinie, o, po co jechaliście na igrzyska, a jak nie mieliście tam szans. No właśnie po to, no bo wiesz, no nigdy nie pojedzie i nigdy go nigdzie nie było i nagle przyjedzie, że i wygrywa, to są częste przypadki. Najpierw trzeba rozeznać, że tak powiem, grunt i jechać tam i zobaczyć, co się dzieje. Dlatego też powinniśmy sięgać po trenerów z górnej półki. Ja na przykład swojego trenera Jana Bemelmansa, ja z nim trenuję 15 lat. To jest jeden z Mhm. najlepszych trenerów na świecie. Tak? I uważam, że bardzo dużo się od niego nauczyłam. Bardzo dużo w ogóle o sporcie, o tym, jak to wygląda tak naprawdę. I Mhm. bo miałam duży szok, pamiętam jak pojechałam pierwszy raz już jako zawodniczka, która startowała na poziomie i kadrowym za granicę, ale nie tak jak Polacy zazwyczaj jeździli, czyli do Czech, gdzieś tutaj ościenne państwa, tylko pojechałam do Francji, do Holandii, do Mhm. Belgii, na zachód bardziej, gdzie jeździ cała czołówka. Tak. I jakby rzeczywiście no było ciężko. Nawet tak dla mnie psychicznie startować między tymi ludźmi, wiesz, jakoś umieć się odnaleźć na czworoboku, bo nie wiem, jeździsz z 3 czy 4 mistrzami olimpijskimi w jednym momencie na Mhm. placu, ci się nie zdarza, no i teraz nie możesz ogłupieć, nie?
bo to są no, oczywiście normalni ludzie, oni się normalnie zachowują, no ale no masz coś takiego, nawet myślę, że człowiek z bardzo mocnym charakterem będzie onieśmielony. Mhm. No więc też taki trener, żeby cię po pierwsze wyciągnął za łeb dalej gdzieś i jakby nie patrz na wynik, bo będziesz ostatni, wiadomo, no ale Mhm. skądś trzeba zacząć, żeby coś zbudować, tak? I to samo myślę, że, ale to już raczej jest normą, że te dzieci, które teraz zaczynają, ludzie już są nastawieni na to, że ten trener musi być i tych Mhm. trenerów jest na rynku całkiem sporo, już takich, wiesz, którzy mają koneksje zagraniczne, którzy są jakby na bieżąco z tym, co się dzieje i to na pewno jest ważne. Także sam trening treningiem, ale też to, co nas będzie czekało, kiedy zaczniemy startować wyższe zawody i tak dalej, żeby to już była jakaś strategia na to. Powiedziałaś, że raczkujemy jako Polska w ujeżdżeniu. Czy to trochę się zmienia? No bo jednak no mamy już jedną taką zawodniczkę, która i na Olimpiadzie zrobiła dobry wynik i teraz na zawodach międzynarodowych też już ją widać, robi dobre wyniki, prawda? Czy to się Tak, zmienia, ale czy to jest tylko jeden przypadek? wiesz co, nie, jakby Sandra nie łączyłabym ją z polskim systemem szkolenia, tak? Bo Mhm, Sandra jest najętym zawodnikiem przez mhm, Polską Federację Jeździecką, tak? Jest to dziewczyna, która swoją edukację absolutnie nie wiązała nigdy z Polską, nic z Polską wspólnego nie miała i po prostu potrzebowała, nie mogła startować w swoim, jej naród pierwotny, więc zmieniła obywatelstwo i robi dla nas wyniki i to jest absolutnie super, ale czy to ma wpływ na to, co się dzieje jakby tutaj u nas na podwórku? Nie za bardzo, mhm, ponieważ oczywiście jest coraz lepiej i nie chcę powiedzieć, że jesteśmy dalej w 30 lat temu, aczkolwiek my dalej staramy się stanąć na nogi, a świat już nam odjeżdża. Wiesz, to są takie pieniądze i jakby taka machina, która pcha to do przodu, że nam jest ciężko to dogonić. Po prostu. mhm. Ale uważam za szczytne, że próbujemy po prostu to robić. A Sandra oczywiście ma super talent i świetnie jeździ i też po prostu trafiła konia, który na pewno jest jej życiowym koniem, game changerem absolutnym i daj Boże, żeby każdego kolejnego miała porównywalnie dobrego, tak? I fajnie, że jeździ dla Polski, natomiast z systemem szkolenia polskiego to nie ma na dzień dzisiejszy nic wspólnego. Rozumiem. A powiedz, może tak trochę wracając do początku, w ogóle jak się u ciebie to jeździectwo zaczęło, Ola? Kiedy Ojejku, to wiesz co, było? powiem Ci tak, no było to dawno. Ale tak, nie mam nikogo w rodzinie, który jeździ. Dziadek, Mhm. ponieważ w czasach wojny był kowalem, to Czyli jednak później coś tam miał z koni. był kowalem po prostu, także robił też bramy i furtki i tak dalej, ale przy okazji Okej. i on miał po prostu taką pasję, wiesz, do zwierząt. I Mhm. ponieważ udało mi się przeżyć wojnę i doczekać się wnuków, no to gdzieś tam nas na kucyka zawsze prowadzał, ale reszta rodziny to w ogóle, no nie, w ogóle konie to absolutnie nie. No i nie wiem, jakoś nam tak te konie weszły, właśnie ten dziadek nas tym prowadził na tych koniach, nam tak weszły z moją siostrą bliźniaczką. No i bardzo późno w sumie zaczęłyśmy jeździć, patrząc na to, jak szybko dzieci zaczynają teraz, bo miałyśmy chyba 13 lat, jak pierwszą swoją jazdę odbyłam. No i tak na spokojnie nikt nas nie cisnął, no bo ani sportowców nie mamy w rodzinie, ani koniarzy. I 16 lat miałam, jak pierwszy raz wystartowałam w zawodach. Czyli jakby patrząc na dzisiaj, to dzieci 12-letnie jeżdżą Mistrzostwa Europy, tak? Mhm. A ja 15 lat, jak w ogóle pierwszy raz wystartowałam w jakichkolwiek zawodach. Natomiast 20 lat miałam, jak miałam pierwszy medal. Więc no, późno, ale się udało. Ale się udało. A w ogóle od początku, tak jak wsiadłaś na tego kucyka, miałaś takie poczucie, że to jest to, że się zakochałaś od pierwszego wejrzenia w koniach, czy jednak to z czasem przychodziło? Nie, myślę, że gdzieś to musiało być takie właśnie, wiesz, po prostu, nie wiem, w skórze czułaś, że z tymi końmi coś, bo zawsze jak pamiętam się bawiłyśmy nawet z siostrą, to jest w ogóle zabawne. Byłam siostrą bliźniaczka, tak jak wspomniałam, no i zawsze Tak. razem. Nie mieliśmy tylu umilaczy czasu jak dzisiaj dzieci, że tu włączysz telewizor, tam inną grę czy coś iPad, tam. coś tam.
Musiałaś wymyślać. No i my zawsze wymyślałyśmy sobie, że będziemy miały, słuchaj, stajnię, czyli będziemy trenować konie i będą na tych koniach jeździli nasi uczniowie. To ja I dokładnie w to zobacz, samo się bawiłam z siostrą. co się stało 30 lat później, czy 28 lat później. Mamy stajnię, w której trenujemy konie i dzieci jeżdżą też duże zawody na naszych koniach. Tak, no jedną z chyba najbardziej znanych stajni w Polsce macie tak naprawdę, takich sportowych. Wspominamy to zawsze z takim uśmiechem, bo to jest po prostu afirmacja, wiesz? I człowiek się zafirmował Mhm, to dokładnie. i jakby gdzieś tam cisnął i właśnie to jest mój przykład na to, że marzenia się nie spełniają, tylko się je spełnia. Mhm. A dlaczego ujeżdżenie? O kurczę, zaczynałam od skoków, ale jakoś, nie wiem, nie prażyło mi to jakoś super. I pamiętam, że jeszcze miałam taki pomysł właśnie na siebie jako na skoczka, ale że ogólnie zawsze miałam taką jakąś pasję artystyczną, to malowanie, tam jakaś rzeźba, fotografia i tak dalej, no to tak miałam takie potrzebę bycia lepszym, się Aha. udoskonalać, wiesz. I wynalazłam Mhm. sobie kurs w internecie, który wtedy kiepsko jakby działał, ale jako jedyny kurs mi się pojawił wtedy ujeżdżeniowy Lewada Zakrzów, no bo wiedziałam, że ujeżdżenie to jest ta Mhm. podstawa dyscyplin, więc jako skoczek wtedy chciałam zasięgnąć tego ujeżdżenia, bo tutaj u nas akurat w Łódzkiem nie było nikogo, kto by się tym zajmował na takim etapie. No i trafiłyśmy do Lewady Zakrzów, czyli wtedy jedynego w zasadzie takiego klubu stricte ujeżdżeniowego w całym Mhm. kraju, gdzie trenowali medaliści Mistrzostw Polski, jeździli na Mistrzostwa Europy, świata i tak dalej. No i trafiliśmy tam. Po tygodniowym kursie jednak stwierdziłam, że ja będę ujeżdżeniowcem, Mhm. bo tam oglądałam sobie Małgosię Morszczyn czy Żanetę Skowrońską wtedy trenujące. I no i jakoś nie wiem, spodobało mi się w ogóle system właśnie tego, że tak długo się pracuje na coś. No nie wiem, jakoś tak bardzo polubiłam to, że tak długo musisz Mhm. robić coś, byś miała efekt. I tak zostało. Mhm. Czy też może taka precyzja, tak? Która jest ważna w ujeżdżeniu, może to też ci się jakoś tam bardziej. I takie, tak, że możesz jeszcze lepiej. I jakby jeszcze lepiej, i jeszcze lepiej. I co jest w ogóle fajne i uczy pokory i takiego, bo ja jestem ogólnie w gorącej wodzie kąpana. Jak, nie wiem, mam coś kupić, to coś zobaczę w internecie i od razu to klikam. A na koniach jest odwrotnie. Wiesz, nie da się 100 razy Mhm. powtórzyć czegoś. To jest żywe zwierzę, nie? Bo o No ile tak. jesteś z własnym ciałem pracujesz, no to jak masz ochotę, to będziesz 20 godzin z 24 trenować, tak? Jak nie padniesz. Mhm. No pewnie. Będziesz robić, więc masz te 40 minut szansy, no i jak coś robisz źle, no to sorry, na następny dzień musisz przyjść i próbować dalej, tak? Więc masz 24 godziny na to, żeby ochłonąć i się ogarnąć i wiesz, wsiadać. Więc to jest super, na pewno bardzo złagodziło mój charakter, to jeździectwo, ale nie podoba mi się taka właśnie długotrwała praca, wizja jakby długoterminowa, to jak możesz coś zmienić. O, to Mhm. też mi się konie, wiadomo, ludzkie ciało też może zmienić i nasze, powiedzmy, predyspozycje, udoskonalić. Natomiast co jest wspaniałe i co mnie się bardzo podoba prywatnie, to jak te konie się zmieniają. Że kupujesz Mhm. takiego, wiesz, konia, który nie wygląda i wcale nie jest jakiś super, a okazuje się, że po 10 latach idzie Igrzyska Olimpijskie, na przykład. A mam takich koni parę. W sensie nie kto szły Igrzyska, ale którzy szły Mistrzostwa Świata albo wiesz, Mistrzostwa Europy i tak dalej, i tak dalej. Nikt się nie spodziewał, a jednak się udało. I jakoś, nie wiem, to mi się podoba. Że daje ci to możliwości takie, wiesz, rozwoju, ale jest ten dreszczyk emocji, bo nie wiesz tak naprawdę, co ci ta przyszłość przyniesie. Mhm. A wolisz zawody w Polsce czy międzynarodowe? Oj, międzynarodowe wolę, tak. A Tak, tak, czemu? tak. Wiesz co, kurczę, nie, wiesz, chyba jest inna aura po prostu na międzynarodowych zawodach. Mhm. Każdy jest taki, nie wiem z jakiego powodu, bardziej zadowolony, docenia to, że może tam być, bo wiele zawodów międzynarodowych, na które ja akurat miałam szansę wystartować, nie jest takie wcale oczywiste, że tam cię ktoś przyjmie. Mhm. E,
prostu jest, nie wiem, liczba osób 30, a 90 osób chce pojechać. No i oni muszą to wybrać, tak? I ja dzięki mojemu trenerowi między innymi mogłam się tam znaleźć. I jest po prostu miło i sympatycznie i jest wysoki poziom konkurencji, bo tak jak wspomniałam, dla mnie nie jest zawsze ważne to, wiesz, pierwsze czy drugie miejsce, tylko Mhm. to, bo wolę zawsze pojechać najlepiej na świecie, to co mogłam zrobić, nie wiem, zrobić 72 czy 3% i będę ostatnia, to dla mnie to też jest ok, bo ja zrobiłam więcej niż mogłam zrobić, tak? A Mhm. to, że tam, nie wiem, z 10% i jesteś pierwszy, no to no nie wiem, co to jest za przyjemność, tak? No ale są ludzie, którzy odczuwają z tego tytułu przyjemność, że nieważne jaki wynik, nieważne jak jechałeś, ale masz pierwsze miejsce. Wiadomo, ja wierzę w to, że jeszcze kiedyś może będę miała ten medal na Igrzyskach Olimpijskich za Ja trzymam 20 lat. kciuki. Wiesz, ale jakby dla mnie się liczy ta jakby droga, to ile Mhm. może zmienić i też staram się być realistką jednak, czego nie miałam, jak zaczynałam jeździć zawodów międzynarodowych pierwszych, gdzie jest moje miejsce, o, może tak. Co trochę brzmi może przykro. I na początku było mi przykro, jak odkryłam to gdzieś swoim wtedy młodzieńczym mózgiem, e, że no jednak warunki, które mają ludzie na świecie, są takie, że no prawdopodobnie ja nigdy nie będę miała takich warunków. I nie mówię tego w kontekście bycia zazdrosnym, tylko takiej po Mhm. prostu rzeczywistości, że tak jest. Ja to przyjęłam i staram się zrobić z tego, co mogę, możliwie najlepszą rzecz, tak? I gdzieś tam godzę się z tym, bo wiadomo, każdy sportowiec, gdzieś to nawet czytałam, chce wygrać. No tak, ja też chcę wygrać, ale realnie patrzę na to i wiem, gdzie są moje możliwości, bo akurat w tych koniach my jesteśmy w stanie to oszacować, czy jesteś w stanie wygrać startując, czy nie. No nie? Więc gdzieś tam musisz znaleźć drugie dno, które cię satysfakcjonuje, no bo inaczej byśmy przestawali to robić, tak? No Bo po co pewnie. startujesz, chcesz wygrać? No to nie wiem, no to tylko ta pierwsza trójka wystartowała między sobą No. inaczej. No W ale każde zasadzie. zawody to też jest dla Was jakieś doświadczenie, prawda? No jak Ty jeździsz na zawodach międzynarodowych, to zdobywasz mega doświadczenie. Tak, dlatego mówię, jest to takie długoterminowe jakby udoskonalanie siebie, ale bez takiego, wiesz, okej, może gdybym miała inne możliwości, to pewnie fajnie jest celować, że wiesz, że masz możliwości na osiągnięcie, nie wiem, właśnie złotego medalu na igrzyskach, czy tak jak właśnie Sandra, miała fenomenalnego konia, którego świetnie wyszkoliła i ona może celować w na przykład medal na Mistrzostwach Europy, tak? I na pewno miała takie oczekiwania. I ona o tym wie, ale ja wiem, że ja nie miałam takiej możliwości, tak? I po Mhm. prostu jakby nie wiesz, to też nie robię z siebie wariatki, że tak, ja na pewno będę miała medal. Nie, ja chcę pojechać na tych zawodach możliwie dobrze, żeby było to dla mnie kolejne doświadczenie na mojej długiej jeszcze ścieżce, tak? I w ten sposób na to patrzę. No Nie, to, jakby nie to rujnuję. jest chyba logiczne, tak, że Ty umiesz no, realnie ocenić, jakie są Twoje możliwości, jakie są możliwości i tych innych zawodników, no więc chyba nie jechałaś tam z zamiarem zdobycia złotego medalu, prawda? A ja nie, ale znaczy myślę, że nie wśród zawodników na tym etapie, ale myślę, że z ludzi, którzy patrzą na to z boku, oni Aha. tego jakby nie rozumieją, nie znają tego backstage'u, więc sobie myślą, no to po co tam jedziesz, jak nie wygrasz? Wiesz, to jest mniej więcej tak jak, wiesz, ta Maja Chwalińska, która absolutnie jest dla mnie fenomenem, tenisistka, ale fenomenem właśnie tego takiego przetrwania, wiesz, każdy jej mówi, że Mhm. jest za niska, nie da rady i zobacz, ile lat nie mogła się przebić i nagle prawie wygrała Wielki Szlem, tak? Super. Natomiast no, trzeba mieć gdzieś ten realizm tam z tyłu głowy i wiedzieć, na co możesz się liczyć, a na co nie, jeżeli jesteś zawodnikiem. Natomiast no, ludzie patrzą i czasami jest to przykre i mówią, a po co tam jechaliście? Albo wiesz, i tak byłaś ostatnia, czy Mhm. no wiesz, no trudno. No, Wiesz co, no ja myślę, że już sam fakt, że się tam pojechało, no to jednak jest duże osiągnięcie dla każdego sportowca, bo nie każdy może tam pojechać, no to umówmy się, no nie, nie możesz się tam zapisać i pojechać, tak? nie, nie parę tysięcy, tylko 60 jeźdźców na świecie, więc jakby no ostatecznie jesteś wśród tej 60, tak? Ale są ludzie, których satysfakcjonuje tylko pierwsze miejsce i jakby chwała im za to. Jeżeli Mhm. mają takie
no to wszystkie puzzle się składają i są na czele, tak? No ale to tylko pierwsza trójka ma taką możliwość. Oczywiście, no jeżeli się kwalifikujesz na Igrzyska Olimpijskie i możesz tam pojechać, no to uważam, że powinnaś tam pojechać, tak? Wystartować, zdobyć to doświadczenie, zobaczyć jak to jest w ogóle. No i właśnie, jakie były twoje wrażenia, jak się tam pojawiłaś już na Olimpiadzie? Wiesz co, no trochę na początku byłam taka onieśmielona, ale na szczęście ja przyleciałam, ponieważ leciałam wtedy z 10-miesięcznym dzieckiem, więc byłam parę dni wcześniej i gdzieś tam miałam czas się przysposobić do w ogóle tego, że tam jesteś, bo to dla mnie był Mhm. ciągle szok. Szczególnie przez to, że tam różne mieliśmy perturbacje jakby przed igrzyskami wszelkie i z federacją i jakby wiesz, z regulaminem, który w sumie był, ale w zasadzie go nie Mhm. było. Tak w naszej federacji się nic zmieniło niż w tych, co było w internecie pisane w innych dyscyplinach u dziewczyn, że strój nie przyszedł, albo był za mały, albo nie było, albo nie wiadomo kto pojedzie. No to u nas było w zasadzie podobnie. Więc to też jakby odbiera taką, wiesz, przyjemność szykowania się. Mhm. Aczkolwiek nie powiem, bo trochę się pocieszyłam tym, że to nie tylko u nas tak jest, w sensie naszej federacji. Nie wiem, czy może cała Polska taka jest po prostu, że wszystko musi No być ja na myślę, że ostatnim. tak, bo znam sportowca z innej zupełnie dyscypliny i też właśnie od tej strony formalnej, organizacyjnej bardzo źle wspomina swój Że występ nie na za... Olimpiadzie. Tak, i to wiesz, teoretycznie jest spełnienie Twoich marzeń, a w praktyce nie masz tego wsparcia, a ja wiem, jak to jest Mhm. w sporcie. Potrzebujesz mieć tą taką ciszę i kulturę tej ostatniej chwili, gdzie możesz się skupić tylko na tym starcie na sobie, a tymczasem jest naprawdę no, średnia atmosfera do zaprezentowania Mhm. czegokolwiek, tak? Powiedzmy, no ja nie mam tak źle, no bo ja tam nie jechałam, że tak powiem, wygrać, w ogóle jechałam jako rezerwowa i ostatecznie chwilę przed moim startem się okazało, że jadę, więc to też było Że takie jedziesz. Mhm. wiesz, euforia, cieszysz się, że jednak mogę wystartować, a z drugiej strony, no, tą decyzję też można było podjąć wcześniej, nie? I jednak jak masz 2 noce na to chociażby, to nie wiem, no wiesz, jak potrenować tego konia przed tym dniem, kiedy startujesz, a tam było też po 40 stopni, więc Właśnie. nie wiesz co robić, no nie w ogóle, no ale już nieważne. 2 lata mijają za sekundę, jakby jestem coraz bardziej dumna z tego, że tam byłam, bo muszę przyznać, że pomimo tego, że uważam się za osobę, która naprawdę ma mocny charakter, to wiesz, jak ja stamtąd wróciłam, to ja się wstydziłam wyjąć tych rzeczy, wybrałam je tylko i jakby wstydziłam je założyć z olimpiady. Wstydziłam się. Bo raz, że nagonka w internecie, jakby na wszystkich, nie? Że jesteś beznadziejny i tak dalej, po co tam jedziesz i w ogóle to wszystko, no ale na to musimy być odporni, bo ludzie są i tak długo jak żyją będą No myślę, że komentować. nawet jakbyś nie pojechała, no to ten hejt w internecie i tak by był, tak, że nie pojechałaś na przykład, więc to chyba nie ma co się tym... To, co nam zafundowała federacja, może nie wszystkim, ale no, ja mogę mówić o sobie, na tamten moment, no to jakby wiesz, to całe życie starasz się robić to profesjonalnie, tymczasem w twoim najważniejszym starcie na całym życiu wszystko jest tak nieprofesjonalne i tak słabe, że Mhm. mi się odechciało, tak szczerze ci powiem, że miałam rzeczywiście taką myśl, że, że nie chcę więcej. Że jakby będę sobie jeździć oczywiście tam po swojemu i jakby Mhm. wiesz, na narodowe mogę jeździć, nikt mi nie powie, że nie mogę, bo jeżeli spełniam normę, no to każdy może. A jak nie, to zmienię sobie federację, bo to już teraz jest całkiem częste, że po prostu przeskakujemy z narodu do narodu, aczkolwiek ja jestem patriotką i chciałabym jednak jako Polska i Polka startować. Natomiast no naprawdę animusz mi spadł i to nie chodzi o wynik tam, Mhm. bo oczywiście nie jest tajemnicą, że zupełnie mi nie poszło. Mój koń się tak wystraszył jakby tłumów na trybunach. Jechaliśmy w ogóle właśnie, to nie wiem, było 37 stopni w cieniu o 14 przy całych trybunach. Jakby ja nic nie widziałam, bo pot mi spływał po prostu z kasku po oczach. Mój koń za to był w super humorze i nastawieniu. Był tak gorący, w sensie podkręcony, że połowę Mhm. elementów jechał po swojemu.
No ale jakby życie. Z drugiej strony ja nie mam do niego No pretensji, bo to jest właśnie. tylko zwierzę. To No jest właśnie to tylko zwierzę. chciałam, wiesz, powiedzieć ludziom, którzy jakby nie rozumieją może tego sportu tak do końca, że jednak tutaj ty nie jesteś tylko ty sama, Ola Schulz, tak? Tylko jest też ten koń i on ma swoje humory. On też może się zdenerwować, zestresować, po prostu mieć zły humor, tak? I stwierdzić, że nie będzie dzisiaj startował. I ty nie możesz z nim usiąść na kawę i porozmawiać, panie koniu, no jedziemy olimpiadę, czy mógłby pan się ogarnąć? Tak, i on, wiesz, on tam robił w połowie, znaczy ogólnie do 3/4, to naprawdę miał bardzo dobry wynik. Natomiast, no wiesz, no to jest właśnie dresarz, że wystarczą dwa zniszczone elementy i on po No prostu zniszczył właśnie. tylko dwa. I jakby, wiesz, miałam już taki wynik, którego nigdy w życiu nie zrobiłam. No ale z drugiej strony, wiadomo, że no jestem sportowcem, więc no nie satysfakcjonowało mnie to, ale co jest właśnie piękne w naszej dyscyplinie, to że być może gdybym to zrobiła tylko ja, to mogę mieć do siebie pretensje, mogę się pałować, ale to jest zwierzę. To jest No po prostu właśnie. No, ja nie możesz po prostu mu wytłumaczyć tego, że akurat dzisiaj byłoby lepiej, żeby on się zachował dobrze, tak? Tak, ale ja to wiesz, ja to rozumiem. Ja jakby wjeżdżając tak czorował każdym koniem, wiem, wiesz, każdy mówi, ty na pewno dobrze pojedziesz. Nie, jak skończę, to ci powiem, jak pojadę, bo to są zwierzęta i ja mam pełne zrozumienie do tego, jaką dyscypliną się zajmuję, że to jest zwierzę, to nie jest rower czy motor. Wiesz, są ludzie, którzy, o, raz im nie pójdzie, to już wymienią konia. No ja tak nie robię, no bo to jest po prostu zwierzę, tak? No i ono No ma właśnie. prawo być zawsze dobrze, a raz pójdzie źle, no i życie, tak? I on się po prostu bardzo bał, znaczy bałem, może to był bardzo odważny koń ogólnie, ale podkręcił się tym tak, że po prostu disco tam odstawił, nie? Więc tak, no, powiem, no nie powiem, że No się ale to przyjemnie. jest w ogóle, wiesz, inna atmosfera, myślę, na olimpiadzie. To jednak I jest co? tej rangi impreza, taki stres, myślę. Tak, ale teraz sobie wyobraź, jedziesz to, parę tysięcy ludzi na ciebie patrzą, bo to No był właśnie. finał. Jako rezerwowa jechałam, byłam tak rozlosowane to miejsce, że jechałam na samym końcu. Więc jechałam po Sandrze nawet, tak? Gdzie teoretycznie powinna Sandra jechać ostatnia. Natomiast losowanie właśnie na igrzyskach jest inne, żeby nie kategoryzować aż tak tych ludzi, Mhm. że to są najlepsi. Więc jechałam ja pośród tych wszystkich ludzi i Mhm. tam tysiące osób na trybunach i ten koń jedzie po swojemu. Mhm. Gdzieś ten przejazd. I zjechać stamtąd jeszcze przez minutę. I sobie myślisz, no fajnie, parę tysięcy osób to będzie, ja wolałabym, że to były za zawody za stadionem, no ale z drugiej strony, co masz zrobić? To jest taki sport, no. No tak, no możesz nie jeździć po prostu, tak? No, może to by... Są, wiesz, rakiety tenisowej, no, shit's happen, tak? No trudno. No ale nieważne, bo tam startem. Ja się ostatecznie cieszę, że mogłam tam startować, że jestem Mhm. olimpijczykiem, że miałam szansę na coś, co kiedyś dla nas, jakby ja gdzieś ten realizm wiedziałam o tym, że my praktycznie mamy szansę zakwalifikować, tak? I też tak naprawdę przypadek sprawił, że ta ekipa, która pojechała mocno osłabiona na kwalifikacje, oni wszyscy pojechali swojego live'a, absolutnie dali z siebie maksymalną Mhm. wszystko i zrobili tą kwalifikację, tak? Później my się pozbieraliśmy, porobiliśmy mery, czyli takie punkty minimalne, minima olimpijskie, nie minimalne, tylko minima olimpijskie, Aha. które zawodnicy muszą mieć to na koniec roku wcześniej, czyli na koniec 23 roku musieliśmy mieć 4 czy 3 zawodników z merem. Ja akurat byłam jednym z tych osób, która miała tego mera, ale jakby nie liczy się to, czy to byłam ja, czy ktokolwiek inny, tylko po prostu miały być te mery. Bo miejsce, kiedy jedziesz na igrzyska, to on nie jest twoje prywatne. To są 4 miejsca Polska, czy 3 Aha. miejsca, no i 4 rezerwowy Polska i to federacja wybiera, kto będzie jako ta Polska, tak? Więc a później Sandra w tym roku już olimpijskim, w 24, okazało się, że będzie reprezentowała Polskę i zrobiła swoje mery. Przez to, że ona miała tego konia bardzo młodego, on dopiero mógł schodzić Grand Prix w 24 roku, no i okazało się, że ona jedzie, no i później musieli wybrać nas. No i pojechaliśmy i tak, wiesz, to było dosyć takie, wiesz, nieplanowane w zasadzie i ja, wiesz, akurat byłam w Mhm. ciąży
kwalifikowałam, później nie sądziłam, że będę wybrana. No dobra, tam była presja ze związku, że dawaj startuj, no to ja z 7-tygodniowym dzieckiem pierwsze zawody. Jakby, no było dość, powiedzmy, Duża presja. presja i powiedzmy sobie, że no umówmy sobie się szczerze, że no nie jesteś w formie. Nie, ja nie byłam w formie ani Mhm. psychicznej, fizycznej, ani takiej, wiesz, stuprocentowej, żeby tam jechać. Ja nawet, w sumie to nawet podjęłam nawet decyzję, że nie jadę, nie chcę być rezerwowym, bo ja wiedziałam, że mam malutkie dziecko, też miało problemy zdrowotne, mój syn wtedy i też to ciśnienie w związku i tak dalej, bez sensu. To dużo było, za dużo takiego jakby tej papierologii i niejasności, za dużo to też nie pomagało, nie? Bo ze swoimi problemami ja sobie mogę poradzić, natomiast z tym, co jakby robiła federacja, nie pomagając Mhm. absolutnie żadnym, no to naprawdę było niepotrzebne. No ale pojechaliśmy na te igrzyska. Ja się ostatecznie cieszę. Po 2 latach jestem w stanie powiedzieć, że się cieszę z tego. I jak zakładam bluzkę z Igrzysk Olimpijskich, to nie jest mi wstyd. Więc Mhm. już jest dobrze. 2 lata minęły, spoko. No i jedyne, co mogę, wiesz, sobie życzyć i życzyć innym sportowcom, nie tylko w jeździectwie, to to, żeby jakoś tam postrzeganie tego sportu poprzez ministerstwo i ludzi, którzy tym zawiadują, się zmieniło i jednak dawali trochę więcej supportu tym zawodnikom, bo wiesz, każdy chce wyniku, ludzie przed telewizorami chcą wyniku, ale nie wiedzą, jak to wygląda z boku. I tam No, wiesz, od nie tyłu mają pojęcia w ogóle. pieniądze, to robimy. I jakby jedziemy na te zawody, startujemy, wystawiamy siebie na komentowanie i tak dalej za własne Mhm. pieniądze. A ludzie piszą później, że za nasze pojechali. Sobie myślę, kurczę, za jakie wasze? Za moje, nie za wasze. No wiesz, ludzie też tak to przedstawiają, jakbyś to, nie wiem, no na złość ten zły wynik zrobiła Polsce, tak, czy coś takiego. A żaden zawodnik, no nie ma na celu wystąpienie w olimpiadzie i zrobienie złego wyniku w jakiejkolwiek dyscyplinie przecież, no. Więc to jest po prostu jakieś Właśnie niezrozumienie, myślę. tak, tak, ale później wiesz, że tam, co tam ludzie gadają, to jest To jedno, jest, aczkolwiek nie, tak. bo też czasami sobie tak myślę, jak nawet patrzę, wiesz, na tych zawodników naszych w innych dyscyplinach, którzy naprawdę osiągają światowe rezultaty i wiesz, raz im to są tylko ludzie, raz im pójdzie gorzej, raz mniej, jak im Pewnie. pójdzie super, ale jak ci pójdzie źle, to są beznadziejni, nie? Po co to Tak. piszą ci ludzie? Wiesz Super co, sam. Adam Małysz zresztą powiedział otwarcie, że jednym z głównych powodów zrezygnowania z dalszej kariery była po prostu ta presja społeczna w całym kraju, że on musiał być zawsze najlepszy, zawsze musiał być na topie, a tak się nie da, no, będąc sportowcem, to jest po prostu niemożliwe i że po prostu ta presja całego kraju, który ciągle oczekiwał od niego, że będzie robił najlepsze wyniki na świecie, no jakoś gdzieś go tam dobiła. No na pewno, wiesz, słuchaj, no ja nawet z twojej perspektywy, gdzie, wiesz, jestem szarą myszką, nie jestem znana, wiesz, w całej Polsce absolutnie, bo wiesz, myślę, że Iga Świątek, no to chyba każdy będzie wiedział, kto to jest, czy Adam Małysz Mhm. właśnie, czy teraz Maja, to oni mają najbardziej przesrane No. teraz, bo oni są jakby na świeczniku każdego i dużo przyjemniej by im było, wiesz, jakby im nie poszło napisane, dobra Iga, ekstra, pojedziesz następnym razem wygrasz, no nie? Tak, tak, dokładnie. Że O, zdarza tam nie, się, bo to jest sport, prawda? o, piłki nie widziała, wiesz, no nie, wydaje mi się, że, nie, znaczy zastanawiam się zawsze, czy ci ludzie jakby mają jakiś problem ze sobą, co to piszą, czy No nie myślę, że mają na innej, pewno. może jakiś sposób na zaistnienie, nie wiem, aczkolwiek słuchajcie, jak chcecie wyników w sporcie, to supportujcie tych sportowców, bo to się przyda naprawdę, niż, Dokładnie. bo oni się sami też potrafią skrytykować. Ja zaręczam każdemu, kto tam siedzi przed telewizorem i później pisze, że ktoś, nie wiem, gra złośliwie źle, to Tak, ja wam mówię, sportowiec chce naprawdę zrobić to, co robi dobrze i wygrać i naprawdę wie, że zrobił coś źle. To serio tak, nie jest no tak. dokładnie, no nie potrzebujesz, żeby ci jakiś tam Janusz z Grażyną pisali w komentarzach, że było źle, no bo masz świadomość, co poszło nie tak, wiesz, co trzeba poprawić, prawda? No to, Patrz ostatnia, no dziękuję za informację, nie wiedziałam o tym. no właśnie, dobrze, no ale to życzymy ci
kolejnych startów i bardziej udanych i myślę, że to też jakaś była tam lekcja dla ciebie, prawda? Och, Bardzo so, cenna, ostra, no. No ale wiesz, no takie chyba uczą najwięcej też, prawda? I absolutnie, powiem Ci, że mimo wszystko to igrzyska jakby z wielu powodów w ogóle, jakby to był mój game changer. Jakby teoretycznie nic się nie zmieniło, wiesz, nie przyszło za to mhm, sponsorów i tak dalej. Natomiast pokazało mi to, że na dzisiaj przynajmniej nie warto jest poświęcać się i no, u nas, tak jak wspomnieliśmy, to są duże pieniądze, tak, jeżeli chodzi o te konie. mhm, Ja zawsze miałam, tak. wiesz, sprzedam, będę trzymać, bo te igrzyska i w ogóle, że to ktoś, nawet nie chodzi mi o to, że myślałam, że ktoś to doceni, ale myślałam, że ostatecznie, no wiesz, nasz kraj postawi jakby na ciebie, nie? A teraz wiem, jak to wygląda od boku, znaczy jak to Mhm. wyglądało w Od praktyce kuchni. i Mhm. stać mnie na to. Nigdy więcej nie będzie mnie na to stać, żeby trzymać konia na igrzyska, tylko dlatego, że federacja jest miła i fajna i tego Mhm. chce na początku, a później ostatecznie e, nie ma zobowiązania wobec ciebie, żeby jakby cię tam wysłać albo i nie. A my, czyli zawodnicy, bardzo często to są nasze prywatne konie i to jest, wiecie, mieć parę milionów albo nie mieć. I można też tego konika sprzedać gdzieś pod panią bogatą amatorkę w Stanach, która zapłaci ci te pieniążki, konik będzie miał super. Ty masz te pieniądze, które nie jesteś w stanie zarobić w żaden inny sposób, bo większość z nas nie ma innej działalności i żyć spokojnie, tak? A nikt na to nie patrzy i często federacja też rządzi się naszymi końmi jak, wiesz, dobrem narodowym albo jakimś sprzętem, który, nie wiem, oni kupili albo coś takiego Mhm. i jakby za żywe zwierzę na przykład. Więc No, to mi dużo dało do myślenia względem właśnie przyszłości mojej i tego, no to był taki policzek w twarz mocny, w sensie, nie wiem w sumie dzisiaj nawet jak o tym myślę, to nie wiem czego oczekiwałam w zasadzie, ale jakimś takim chyba dziecięcym jeszcze marzeniem się kierowałam. I jestem wdzięczna za to, bo bardzo się moje życie zmieniło jakby po igrzyskach na plus. mhm. Mimo to, że to było takie bolesne doświadczenie pod wieloma względami, wcale mówię, ten wynik to ostatecznie wszyscy zapomną o tym, więc to nie ma problemu. Natomiast jakby o tym właśnie takim wewnętrznym, że tak powiem, niedosycie ze strony, Mhm. wewnętrznym niedosycie ze strony tego, co oczekiwałam od federacji, od tego, jak to będzie wyglądało. E, Przekułam to w coś fajnego i dobrego. I teraz po prostu mam inne podejście do tematu. Dalej będę trenować, będę cisnąć, natomiast następnym razem naprawdę mocno się zastanowię, jeżeli będę brana pod uwagę na przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich, co wybrać. Mhm. No to żeby nie zakończyć takim może smutnym akcentem, powiedz, Smutne. Jest realny, słuchaj. no Zawsze masz. tak, może opowiedz jak wygląda taki typowy dzień sportowca od rana do wieczora. I- Mój dzień teraz wygląda tak, że budzę mojego syna, odwożę go do żłobka i już mam osiodlonego pierwszego konia. No, przychodzę, daję cukiereczka na cześć i korzyść dobrej współpracy. I tak wsiadam z konia na konia, zazwyczaj jeżdżę około 8 koni, jeden po drugim. Mhm. Czy tak 8 Mm, godzin plus minus dziennie wychodzi, nie? O, powiedzmy 6,5, no, No. mniej więcej. Tak wychodzi, tak? Bo powiedzmy tam Luzaczka mi stępuje te konie i tak dalej, więc powiedzmy płynnie siadam i później zajmuję się treningami, trenuję ludzi. Zazwyczaj w międzyczasie się kąpię oczywiście, bo przy tej pogodzie żeby byłoby ciężko. I później gotuję obiad, jadę po syna, zajmuję się synem. Więc nie mam takiego już życia, wiesz, typowo tylko sportowego, no bo Mhm. dużą część
na pewno czasu zajmuje mój syn i jest to absolutnie priorytet mój. Natomiast oczywiście raz codziennie się rozciągam, raz w tygodniu staram się odbyć pilates. Mhm. Nie chyba najlepszym uczniem, bo po tych 8 koniach czasem jest mi bardzo ciężko. No na Jeszcze z pewno. pracy, ale staram się bardzo i no i co, no staram się też, wiesz, z tym ciałem popracować, bo jako, że jeźdźcy rzadko coś ze sobą robią, chociaż coraz częściej, ale ogólnie wcześniej robili No rzadko i ja myślę, to odczuwam. że częściej chyba już jest taka większa świadomość i jednak tam starają się to ciało trzymać, wiesz, w takiej formie. Tak, tak, ale jednak, wiesz, 10 lat temu się tego nie robiło, a żałuję, bo Tak. mam takie przykłady, że codziennie je rozciągam i nie widzę jakichś spektakularnych efektów, natomiast na pewno potrzebujemy tego treningu takiego, wiesz, dopełniającego nasz wysiłek, Mhm. jakby. A gdyby twój syn chciał wejść w to środowisko sportowe, to będziesz mu odradzała, czy raczej kibicowała mu? Mm, Nie, będę mu kibicowała na pewno, natomiast z doświadczenia jakby trenerskiego mojego, jak obserwuję młodzież, która trenuje teraz na przykład ze mną, czy w ogóle w Polsce, to jest taki trend i wydaje mi się, że to jest pokoleniowe, przywara taka pokolenia ogólnie, wiesz, ludzi, którzy mają smartfony, oni się wychowali na tym, że każda Mhm. informacja jest w ciągu 5 sekund do uzyskania, AI za nie zrobi wypracowanie i tak dalej. Nie mówię, że wszyscy, ale duża część tych dzieci po prostu się nie stara. I one się nie starają nie dlatego, że są głupie, tylko dlatego, że żyją w takich czasach, które tego uczą. Mhm. Czyli mój syn, a wiesz, a to nie będzie miało efektu, jakby ostatecznie nie masz szans na wynik w sporcie. Okej, w jeździectwie jest trochę prościej, bo do pewnego levelu ten trener ci pojeździ tego konia, no wsiądziesz, jakoś przejedziesz, natomiast no, czym dalej, tym jest ciężej. To i tak z tego nic nie będzie. I to jak już przypadki mówią o tym, które obserwuję od lat, i na pewno, jeżeli mój syn będzie chciał jakikolwiek sport uprawiać, to albo się w to 100% angażuje, albo robi to na Mhm. zupełnie 100%. Nie będzie czegoś pośredniego, bo wydaje mi się, że teraz mamy taki trend, że ludzie jakby chcą, mają ogromne ambicje, chcą czegoś wyjątkowego, medali, jakiegoś wielkiego sportu, ale nie dają nic z siebie. A to w Mhm. sporcie się nie To chyba uda. wszędzie tak jest, myślę. Tak, tak, ale, ale tak nie było, wiesz. Myślę, że to jest pokoleniowa tragedia właśnie tych dzieciaków, dostęp do smartfonów, wiesz, to w Mhm. każdej informacji w ogóle się wysilać. Nawet do tych zabaw, że wiesz, teraz pod kątem może swojego syna też bardziej to dostrzegam, że rzeczywiście kreatywność człowieka się rozwija wtedy, kiedy się nudzi i Mhm. musi coś wymyślić. Wiesz, oni nie muszą nic wymyślać, bo mają wszystko na wyciągnięcie ręki, więc później ciężko takiemu dziecku jest pracować godzinę, a jeszcze nie daj Boże z porażką się mierzyć, czy tam z jakimś niepowodzeniem. Boże, to już w ogóle jest dramat, tak? Więc mają Mhm. ciężko, więc ja na pewno mojego syna, jeżeli pójdzie w ogóle w jakikolwiek sport, będę motywować, bo wiem jak to robić, w sensie jak to powinno wyglądać Mhm. jako zdecydowanie w ten wysiłek i w sport, który chcemy robić, jeśli go chcemy robić na wysokim poziomie, tak? Albo będzie po prostu robił to amatorsko i Też będzie dobrze. tak. I też będzie dobrze, tak, tak, tak. Tylko trzeba mierzyć siły na zamiary. Jeśli mamy No. zamiary Igrzyska Olimpijskie, to trzeba się postarać zasadnie dużo. Okej, super Ola, że udało Ci się znaleźć czas dla mnie. Myślę, że bardzo, bardzo fajna rozmowa wyszła, dużo wątków poruszyłyśmy. No i ci, którzy nie widzieli nigdy ujeżdżenia, no to wygooglać sobie Aleksandra Schulz, obejrzeć przejazdy, bo naprawdę myślę, że jest to fajna dyscyplina i może taka trochę mniej znana, tak, niż inne w Polsce. Dziękuję bardzo za rozmowę i może kiedyś do zobaczenia jeszcze. Do zobaczenia. Dziękuję. Okej, cześć.